Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam serdecznie podziękować za 11 000 subskrypcji. Jest to bardzo ważne dla mnie, że mogę dla Was tworzyć. Chciałem przygotować coś specjalnego, żebyście mogli wykorzystać sobie to na początku wiosny. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przesadzaniu laurowiśni, przesadzaniu roślin zimozielonych ogólnie oraz o tym, kiedy to zrobić, jak najlepiej to zrobić, aby jak największą szansę mieć na to, żeby się te laurowiśnie przyjęły u Was w gruncie. Powodem, dlaczego ja przesadzam swoje laurowiśnie, jest to, że ostatnie zimy były bardzo wieczne, bez śniegu, mroźne, co oznacza, że bardzo szybko przesusza się nam, mamy do czynienia z suszą fizjologiczną, więc wolałem je schować do wewnątrz mojej działki. Zacznijmy wobec tego od terminu, jaki jest najlepszy na przesadzanie tak dużych laurowiśni. Według mnie początek wiosny oraz późniejsza jesień byłaby optymalna na przesadzanie takich laurowiśni. Jak widzicie, ta laurowiśnia jeszcze przed przycięciem miała 2 metry, więc jest to kawał rośliny. Żebyście mogli zrobić to najlepiej, polecałbym Wam użycie dwóch typów łopat. Jedną bardzo długą, służy ona po to, żeby dostać się pod bezpośrednią roślinę, żeby nie ominąć ani jednego korzenia i powycinać bardzo ładnie, żeby podczas wysadzania jej nie utkwił żaden korzeń, który może spowodować, że cała bryła nam się rozleci. Druga łopata jest standardową łopatą, służy do tego, żeby odpowiednio nam tą bryłę ukształtować. Znajdziecie ją wszędzie w sklepach. W przypadku narożnikowych roślin, które mają duży problem, jeśli chodzi o uzyskanie dostępu, musicie wykazać się dużą cierpliwością, ponieważ z każdej strony ta roślina musi być odpowiednio wyciachana, żeby żaden element nie był jeszcze utkwiony w ziemi, ponieważ gdy będziecie chcieli ją wyciągnąć, wszystko co należy do korzenia, do całej bryły korzeniowej, zostanie wtedy w ziemi. Jest to bardzo istotne, więc nie śpieszcie się z tym. Laurowiścia ma bardzo rozbudowany system korzeniowy. Typ korzenia, który posiada, nazywa się korzeniem strzałkowym, który sięga bardzo głęboko w glebę. Jest to niezwykle istotne, żebyście dostali się pod niego. Wiem, jest to bardzo trudne, bardzo wymagające, natomiast jeśli tego nie zrobicie w odpowiedni sposób, nie dostaniecie się bezpośrednio pod roślinę, to nie będziecie w stanie jej odpowiednio wysadzić. To, co również użyłem, to jest sekator do gałęzi. Posłużyło mi to do tego, żeby mieć stuprocentową pewność, że wszystkie korzenie zostały odpowiednio wycięte. I teraz najważniejsze. To, co musicie pamiętać, to to, żeby zawsze jutować wszystkie rośliny, które wysadzacie. Juta jest biodegradowalna, więc jeśli wsadzicie ją w ziemię, ona całkowicie rozłoży się. Juta niezwykle pomaga nam w przenoszeniu roślin, w odpowiednim zabezpieczeniu rośliny i służy do tego, żeby ta wilgoć w tym korzeniu była zachowana. Tak przygotowaną roślinę możecie wkopać bezpośrednio do gruntu. Pamiętajcie o tym, żeby nie nawodzić przez okres 6 tygodni oraz bardzo dobrze je podlewać. To wszystko na dzisiaj. Cześć, do zobaczenia i do następnego.